nie po to, żeby grać, tylko po prostu stąd jest najbliżej do wszystkich parków narodowych. I był tani bilet i stąd też tanio wynajęłem samochód. Także witamy Las Vegas. Mam przedstawić nową furę. Dorota będzie miała na imię, bo Dodge to Dorota. Łóżko już prawie pościelone. Słuchajcie, 3000 miles, czyli 4500 km, miesiąc. Ruszamy w trasę. Nie chce mi się zwiedzać Las Vegas. Przejedziemy się przez Strip, no, żeby zaznaczyć, że byliśmy. Kilka zdań na temat Las Vegas. Odpalę, żeby się klima bo parodia. Las Vegas. Shut up, Dorotka. Dziękuję. Marzenie wszystkich ludzi, żeby tu przyjechać. To jest taki syndrom Japończyka w Paryżu, Chińczyka w Paryżu. Całe życie marzył, że w Paryżu jest tak pięknie i tak dalej. Jak przyjechał, to po prostu się porozpłakał. I tu jest tak samo. Wszyscy przyjeżdżają, wielkie wow, a potem o kurde, przecież to jest lipa. Oprócz kilku ładnych hoteli, które są naprawdę ładne, to tutaj nie ma nic. Głupie, przepraszam za słowo, cipki, które myślą, że znajdą tutaj księcia z bajki, i głupie kmioty, które myślą, że tutaj znajdą piękną księżniczkę, spotykają się tutaj, no i jest wielkie rozczarowanie, nie? Spałem jedną noc, bo akurat była promocja, zapłaciłem $40, 40 euro za Luxora za jedną noc. I tam jest mój pokój. No właśnie, potężne, fajnie zbudowane. Nie bawi mnie to w ogóle. Jutro stąd spieprzam, bo dla mnie same Las Vegas to jest takie żałosne. O, dobre powiedzenie. Połaziłem trochę, popatrzyłem na tych ludzi. Bieda intelektualna. Tak to nazywam ja. No ale nie krytykuję, każdy się bawi jak lubi, tak? Jak ktoś tam ma jakąś bajkę, no to ten. Nie mój tryb, przejedziemy się przez Strip, chyba tak to się wymawia, i ruszamy dalej. No i mamy Las Vegas. Wieża Eiffla z kartonu, balon z kartonu, wszystko z kartonu. O, łuk triumfalny. Cześć, wierzycie w to, że można się przesuwać w czasoprzestrzeni? Można, no. Przyjechałem w nocy na camping. Po ciemku po prostu pisało camping, wjechałem, przespałem się i budzę się u Freda Flintstona. Camping zrobiony na Yabadabadu. 34 km na południe od Grand Canyon Village, tego głównego miejsca, gdzie się wszyscy jeżdżą turyści. Miła obsługa, no tanio, polecam. Tada! Wielki kanion, proszę Państwa. Cel jest taki, żeby zejść na dół. Walczę. Nie jest łatwo. Nie chcą wpuszczać, bo jest za gorąco. Camping. Jaki camping jest, każdy widzi. Ale nie każdy ma na campingu takiego jelonka, nie? Cześć chłopaku. Rogacz. No tak ci było przyjemnie tutaj i ja cię przegoniłem. Nie bój się. Haha.
Oto dziś dzień krwi i chwały. 10 kg, 4 litry wody, materac, namiot, śpiwór i schodzimy tam. 15 kilosów, śpimy na dole i wracamy jutro. Będzie ciężko, będzie się działo i jedziemy z koksem. Sobie idę i tak sobie przemyślam, że jak to było, jak oni tutaj przyjechali w XVIII wieku na tych koniach. Tutaj piękna droga zrobiona. Koniami też tutaj jeżdżą, ale ci pierwsi, którzy tutaj przyjechali, już nie pamiętam, jakiej książce, takie zdanie kiedyś mnie zdziwiło. Szukałem 3 dni zejścia do kanionu. Jako dzieciak największy kanion, jaki widziałem, to chyba w Kazimierzu Dolnym na 3 metry głęboki. Mówię, co oni pieprzą? Jakie 3 dni? No teraz wiem, o co chodzi, nie? Gdzie? Ciasteczka są dla mnie. Wypad. Siu, już. Żeby pojąć, jak wielki jest Grand Canyon, gdyby go przenieść do Polski, to sięgałby, bo to jest taka troszeczkę litera W, to sięgałby ze Szczecina do Poznania, z Poznania do Warszawy i z Warszawy do Olsztyna. To jest Wielki Kanion. Głęboki na 1600, tam wiadomo, to są się różne te. I szeroki czasami na 16 km, czyli taka dziura z Włocławka do Brześcia Kujawskiego, mniej więcej, nie? Na 1,5 km. Teraz nie będę latał, leciałem helikopterem i leciałem samolotem. Pokażę Wam zdjęcia, żebyście po prostu mieli wyobraźnię, jak potężny jest Wielki Kanion. Czy Was też wkurwia mój plecak, który skrzypi? Nie wiem, czy to będzie słychać, ale strasznie daje. Ale nic, przecież go nie wyrzucę. Poza tym całkiem dobry plecak. Oż kurwa. I tam. Jest cel. Widzę Colorado. Ha, 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 ha. I czarnego kruka. To przynosi szczęście. Colorado. Colorado. Jeszcze 4 km. Nie maletko. Trzeba poginać. No powiem szczerze, że ja już tu mam dosyć. Urwał mi się kawałek cienia. Przystań dla koni. Słuchajcie. South Kebab. Oni nie umieją napisać kebab po prostu.
Tu 7,5 mili to jest jakieś 11 km. Jestem tu. Do celu zostało 4 km. Tu śpimy, a jutro wracamy tędy. No i tu jest 7,5 mili, a tu jest 9,5 mili. Tędy jest dłużej, ale podobno lepiej i piękniej. Już teraz wiem, co to znaczy gorączka. Niemiłosiernie gorąco, jest godzina 12:30. No trochę się spowolniłem, bo sobie robiłem zdjęcia i tak dalej. I wlazłem w tą najgorszą gorączkę. Znaczy nie, no jeszcze teraz tak do 5-6 będzie przegwizdane, dlatego trzeba dojść. Wystarczy przejść ten mostek i tam 300 chyba metrów i camping. Woda, siesta, odpoczynek. Jest. Doszłem. Doszedłem do celu, jak doszedło już wielu. Doszło. Lubię słowo doszedło. Wow. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Zostało 100 metrów. Nie mam siły, kurwa, iść. Stamtąd zaczęliśmy. Tam u góry. Nie tu, tam. Z moich obliczeń wynika 11-12 km. Jutro 15. Żeby wyjść. Woda. Woda. Teraz bym się nawet napił z szamba chyba. Kurwa. Niesamowite. Niesamowite. Jak można się wykończyć. Mam jeszcze z 50 metrów. Nie mam siły iść. Poczekam do jesieni. Ale tu pięknie. Przyjechałem, wpadłem do wody od razu. Musiałem się schłodzić. Nowa koszulka, bo tamta już pewnie wyschła. Cholernie gorąco. Ta woda w tym strumyku ma jakieś 25. No ale schładza. Dzisiaj noc w namiocie. Jutro powrót do cywilizacji. Będzie ciężko. Boję się cholernie. Dostałem tak w dupę dzisiaj, że głowa mała. W tych sprzyjających okolicznościach przyrody, w związku z tym, że jesteśmy jakoby troszeczkę u Indian na terenie, przydałaby się jakaś historia. Opowiem wam jedną historię o starym Indianinie, który rozmawia ze swoim wnuczkiem. I mówi do wnuczka: masz w głowie 2 wilki. Jeden czarny, drugi biały. Czarny żywi się złością, zawiścią, zazdrością, nerwami. Biały żywi się miłością, spokojem i takimi rzeczami dobrymi. A wnuczek mówi: dziadku, a który wilk wygra? Ten, którego karmisz, synku. I to jest właśnie to. Nie karmcie czarnych wilków w głowie. Szanowni Państwo, pałac letni. I teraz jest tak gorąco, że nie da się spać w namiocie, więc postanowiłem, że będę spał na stole. A kto mi zabroni? No i przepiękny zachód słońca. Gdzieś tam. Jestem wykończony. Jutro trzeba stąd wyjść. Rangers mówił, żeby wyjść o 4 rano, bo ma być 45 stopni. Dlatego chyba położę się spać i będę spał. I może nie umrę. Czuję się naprawdę wykończony. 5 rano, ruszam wcześniej.
dzięki wskazówkom ranchersów, żeby po prostu nie wpaść na patelnię tak jak wczoraj, bo się koledze nie śpieszyło. Spałem na stole, co chwila przełaziły łajzy, ale słuchajcie, jaki dzisiaj był widok w niebo, jakie gwiazdy, zero zanieczyszczeń świetlnych, czarna noc, normalnie no coś pięknego. Ścieżka tam, a dalej do góry. Podobno jest łatwiej niż wczoraj. No mam nadzieję, bo naprawdę troszeczkę jestem przerażony, szczególnie temperaturami. Nie ma innego wyjścia, no trzeba wyjść. Ciekawostką jest to, że w górach zawsze możesz wrócić, a tutaj wracanie, no nie, musisz zejść do kampingu, przespać się i wracać. Są sportowcy, którzy wychodzą o 4 rano, tak jak ja dzisiaj, i praktycznie biegną, bo to jest praktycznie 10 godzin marszu. Z tym, że widziałem bardzo dużo śladów, przepraszam, jeżeli ktoś je, bardzo dużo śladów wymiocin po trasie. To znaczy, że no jednak co niektórzy nie dają rady. Hej. Czyż tu nie jest pięknie? Czyż tu nie jest pięknie, ja się pytam. Dużo nie zostało. Tam trzeba dotrzeć. Wspaniałe miejsce. Idzie się prawie cały czas w cieniu, przynajmniej rano. Jeżeli będziecie kiedykolwiek schodzić, to schodźcie przez Bright Angel, czyli Bystry Aniołek, a nie idźcie południowym kebabem, czyli South Kebab. Tam jest nudno, tam nie ma ładnych widoków tak naprawdę. Znaczy są, no są, ale w porównaniu z tym jest pięknie. No i poza tym jest łatwiejszy ten szlak tutaj. No chyba że lubicie sobie dać w dupsko, no to wtedy południowy kebab, tak, bo tam jest patelnia taka, że głowa mała. Jest 8:30, jest już jakieś 30 stopni, myślę. W cieniu jeszcze jest w miarę fajnie. Odpoczywamy i idziemy dalej. Grand Canyon. Taktyka od cienia do cienia. Inaczej się nie da. Jest kurewsko gorąco i przystanki co 50 metrów. Inaczej nie wyjdę. I wszyscy tak robią, nie ma wyjątku. I tak to wygląda z dołu. To znaczy ta ostatnia część, najbardziej pionowa, która mnie przeraża. Nie mam sił. Nogi to jest jeden wielki bąbel. No ale nie ma innego wyjścia. Trzeba stąd wyjść. No fucking way. Nogi mam z galarety. Cała trasa 28 km, 1600 elewacji. 2 razy zejść i wejść. Kto mnie na to namówił? Ostatnia prosta, panowie i panie. Jak przeżyje, to cud. Jak przeżyje, to się napije.
Jest kawałek, nie? Nie mam siły. Tam jest cywilizacja. O, tam. A ja jestem. Kurwa tu. Ugrzęzłem. Nie mam siły się ruszyć. Zrobiłem to. Wyjście. Biała linia na dole. 11 godzin, 28 km. 2 dni. Drugi raz nikt mnie na to nie namówi. Nikt. Nie ma takiej możliwości.